Jeśli uważacie, że złowrogie dźwięki dochodzące z korytarza, spod łóżka czy zza zasłon, a nawet otwierających się i zamykających drzwi szafek kuchennych są naprawdę przerażające, to widocznie nie mieliście jeszcze do czynienia z japońskimi duchami. Otóż liczba japońskich duchów jest niesłychanie wielka. Słyszałam o zjawie z jasnoniebieską skórą, długimi włosami i rozdętym brzuchem, ducha kobiety z wężową szyją, dwugłowe stworzenie o szarej skórze, a nawet o białej zjawie, która w śnieżne noce ukazuje się jako piękna kobieta o długich, lśniących włosach. To tylko kilka dzisiejszych 5 najgorętszych filmów z japońskimi duchami. Mogą one sprawić, że od dziś uwierzycie, że japońskie yokai to najstraszniejsze istoty na świecie. Nie jest wiadomo, kto dokładnie uchwycił to zdarzenie jako pierwszy. Ten facet miał olbrzymią odwagę, kiedy zdecydował się zajrzeć do tego opuszczonego miejsca, aby w końcu doświadczyć na swojej skórze gęsiej skórki. なんかあるかなと思ったけど、なんもねえな。だってガラスだってなんか新しいの、ガラスの、奥になんかガラスですよ。いやだってなんか畳みたいなのありません？あるけど、なんか古い畳みたいなの。なんだ。でも、時間ないよね。Widzieliście te oko zerkające w kamerę zza okna? Spójrzcie na to jeszcze raz, aby nieco urozmaicić wasze koszmary dzisiejszego wieczoru. Jeśli sądzicie, że to przerażające, to poczekajcie, aż obejrzycie kolejny występ tej kobiety. 看板がコテじゃん。何どうしたの？これ何？こんなか、これがする。汚いな。あれせるな。 Czy coś przegapiliście? Jestem pewna, że nie. Na tym ujęciu widać tę zjawę nieco bliżej. Zobaczmy jeszcze raz w zwolnionym tempie. Cała scena jest już dość przerażająca, a kiedy jesteś świadkiem czegoś tak dziwnego i niewytłumaczalnego jak ta, nie możesz przestać się zastanawiać, czy to wszystko było zainscenizowane, czy było prawdziwym doświadczeniem paranormalnym. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Poniższy materiał zawiera jeden z najstraszniejszych japońskich filmów o duchach. Muszę przyznać, że ten mężczyzna w różowej koszuli zdecydowanie ma żelazne nerwy. Nie zniechęciła go nawet kępka czarnych, długich włosów, którą wyciągnął ze studzienki kanalizacyjnej i miał odwagę, aby zaglądać do niej jeszcze głębiej. Z pewnością było to dość nieprzyjemne doświadczenie, a mimo to ten człowiek z determinacją chciał się dokopać prawdy i rozpoczyna wyczerpujące poszukiwania. Przyznajcie, bycie tak blisko odpływu jest obrzydliwe, ale aby dowiedzieć się, co go zaatakowało, mężczyzna zaparcie idzie dalej, by to zbadać i w końcu dostaje paranormalnego ciosu w twarz. Spójrzmy jeszcze raz, co tak bardzo przeraziło tego człowieka.ちょっと待って。なんかいた。ちょっと待って、ごめん。照らして。
Co wy na to? Czy to surowy materiał z działań paranormalnych, czy doskonałe umiejętności montażowe? Koniecznie zostawcie komentarz poniżej, pisząc krótko prawdziwe lub fałszywe. Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się, co wy myślicie o tym nagraniu. Oto kolejny japoński yokai, którego nie możecie przegapić. Czy pamiętacie popularny horror The Grudge? Film rozgrywający się w obskurnych domach i starych zaułkach jakiegoś dziwnie wyglądającego, zaniedbanego japońskiego miasta? Myślę, że każdy, kto tak jak ja jest miłośnikiem horrorów, pamięta tę przerażającą, ubraną w białą suknię i twarzą całkowicie pokrytą włosami dziewczynę o imieniu Kayako. Pewnie niejednemu z nas podarowała bezsenne noce, więc jak można zapomnieć o tym przerażającym duchu? Absolutnie nie można zaprzeczyć temu, że nic nie może być bardziej przerażające niż zły duch kobiety yokai. Otóż złowrogi duch powraca, by ponownie przerazić niewinnego człowieka. Oglądacie na własne ryzyko, ponieważ ten film zaszczepi w was poczucie takiego przerażenia, jakiego wcześniej nie doświadczyliście. Rozwścieczony Onryo wystarczy, aby bać się za każdym razem, kiedy chce się przekroczyć próg swojego własnego mieszkania. Dlaczego wyglądacie na zaskoczonych? Przegapiliście najlepszą część? Nie martwcie się, jeszcze raz wam go odtworzę. Tym razem radzę wam obserwować uważnie. Czy wierzycie, że to może być japoński duch? Dajcie znać w komentarzach. Oglądając to wideo zastanawiam się, czy to prawdziwy yokai, czy jakiś szalony desperat próbujący nękać nastolatki. Ten klip sprawi, że uświadomisz sobie, że nigdy nie wiesz, kto lub co może cię szpiegować. Zobaczcie sami. Jak widzimy, ta paranormalna istota pojawia się na krótko, po czym znika. Wyobraźcie sobie tylko, jak przerażone byłyby te dziewczyny, gdyby to zobaczyły. Zanim jednak przejdziemy do jakichkolwiek wniosków, sprawdźmy to jeszcze raz. Czy myślicie, że ktoś byłby w stanie to zainscenizować? A może to pomieszczenie jest naprawdę nawiedzone? Jeśli to drugie, czy myślicie, że dziewczynom groziło jakieś niebezpieczeństwo? Od przeklętych taśm VHS po przerażające, pełzające po ścianach Yurei, japońskie horrory przez lata przeprawiały mnie o gęsią skórkę, jednak paranormalne korzenie tych przerażających opowieści sięgają znacznie głębiej niż wasza wyobraźnia. Wydawać by się mogło, że Japonia to nie tylko kraj wielkich możliwości, gadżetów, sushi, ale ma też swoją mroczną stronę. Nie wierzycie? To spójrzcie na ten materiał filmowy przesłany na YouTube przez Viral Dark 7. Ten film ma około 650 000 wyświetleń, dlatego więc musi coś być na rzeczy, prawda? Na co więc czekamy? Poznajcie dzisiejsze moim zdaniem najlepsze nagranie japońskich duchów. Zdaje się, że w tym biurze jest tylko jeden pracownik. Widocznie kobieta na nagraniu wzięła nadgodziny, co by wyjaśniało, dlaczego jest zupełnie sama.
Ten film sprawia, że wszyscy zastanowimy się 2 razy, zanim znów kiedykolwiek zdecydujemy się zostać sami w miejscu pracy. Kiedy po raz pierwszy obejrzałam ten klip, poczułam gęsią skórkę na swojej skórze. Najpierw tuż za nią zrzucane są na podłogę jakieś dokumenty, co od razu zauważa młoda pracownica. Następnie przesuwa się krzesło biurowe. Kobieta, nie wiedząc co się dzieje, wstaje z fotela, kiedy nagle jakaś niewidzialna istota zaczyna ciągnąć ją po podłodze. Widzimy, jak pracownica próbuje złapać się innego krzesła, jednak najbardziej przerażającym i wywołującym niepokój faktem jest to, że my zupełnie nie widzimy, co ciągnie tę biedną kobietę po podłodze. Czego to coś od niej chciało? Dokąd ją zabierało? Czy to była zła istota? A może to wszystko było tylko bardzo sprytnym oszustwem? Jest wiele pytań, ale niestety cokolwiek się z nią stało, dla nas pozostanie już tajemnicą.